Dopóki nie spłacę kredytu hipotecznego, bank jest właścicielem mojego mieszkania. Czy słyszałeś kiedyś ten mit? Czy tkwi w nim chociaż ziarno prawdy? Czy ten mit wpływa na twoje decyzje osobiste albo inwestycyjne? Z tego filmu dowiesz się, kto jest właścicielem mieszkania kupionego na kredyt. Zaczynamy! Ja nazywam się Darek, prowadzę firmę na rynku nieruchomości, a na tym kanale dzielę się wiedzą. Chcesz umieć lepiej zarządzać swoim majątkiem, chcesz wiedzieć, jak obniżać koszty i znać triki zarezerwowane dotąd tylko dla profesjonalistów? Subskrybuj ten kanał. Żeby uprościć trudne sprawy, najlepiej jest zacząć od początku. Więc czym w ogóle jest własność? Po urzędniczemu własność to najszersze i najpełniejsze prawo rzeczowe, a po polsku to po prostu możliwość korzystania i decydowania o własności bez oglądania się na innych. Dla przykładu, jesteśmy właścicielami jabłoni, która rośnie na naszym gruncie. Co to oznacza, że jesteśmy jej właścicielami? No na przykład to, że możemy korzystać z tej rzeczy na naszą korzyść, czyli po prostu jeść jabłka, która ta jabłoń urodzi. Możemy też korzystać z dochodów z tej rzeczy, czyli sprzedać te jabłka na przykład, albo wynająć całą jabłoń innemu miłośnikowi jabłek albo cydrów. Możemy też tą jabłonią dysponować, czyli możemy to drzewo sprzedać, możemy to drzewo komuś darować, możemy na tym drzewie ustanowić zastaw, możemy nawet wziąć sekator do ręki i z drzewa owocowego przyciąć do drzewka ozdobnego według naszej fantazji. Ba, nie tylko możemy tę rzecz zmieniać, możemy ją nawet zniszczyć. Możemy wziąć do ręki siekierę, porąbać na opał. Jakie wnioski płyną z tej historyjki o jabłoni? Przenieśmy te analogie na grunt mieszkań, no i zastanówmy się, co kto w tym mieszkaniu może zrobić. Pan Piotr kupił mieszkanie na kredyt hipoteczny w X-Banku. No i co? Czy X-Bank teraz może to mieszkanie sprzedać? Czy X-Bank może to mieszkanie darować? Czy może to mieszkanie wynająć? Czy może nim dysponować? Na przykład w sypialni zrobić siłownię prezesa, a w pokoju dziecięcym archiwum akt bankowych? No nie. X-Bank nie może tego zrobić. No a co może zrobić z tym mieszkaniem pan Piotr? No pan Piotr przede wszystkim może w tym mieszkaniu mieszkać, no ale może też to mieszkanie wynająć. Może to mieszkanie darować? No tak, może darować. Może remontować według własnego uznania. To on, jeżeli będzie miał taką fantazję, może z sypialni zrobić siłownię? Może. W razie śmierci pana Piotra to mieszkanie będzie dziedziczone przez jego najbliższych. Pan Piotr może nawet to mieszkanie sprzedać pod pewnymi warunkami, ale jednak. No ale właśnie tutaj, w tych warunkach jest pies pogrzebany. Jesteście ciekawi, jakie warunki musi spełnić pan Piotr i jak to się ma do kwestii własności mieszkania? Zaraz wam o tym opowiem, ale teraz kliknij łapkę w górę. Kliknąłeś? Dziękuję, to super, pomaga mi rozwijać kanał, trafiać z tą wiedzą do nowych osób. Jeżeli sprzedajesz mieszkanie, zajrzyj do opisu filmu na dole. Tam jest link, kliknij go. Warunkiem posiadania mieszkania przez pana Piotra, mieszkania kupionego na kredyt w banku, jest oczywiście ustanowienie hipoteki na rzecz banku na tym mieszkaniu. A czym jest ta hipoteka? Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, które daje bankowi prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z tytułu tej umowy kredytowej bezpośrednio z nieruchomości. Tylko tyle i aż tyle. A jak to działa w praktyce? Zobaczcie kilka scenariuszy z prawdziwego życia. Hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe ciąży na nieruchomości, a nie na człowieku. Czyli na przykład, gdyby pan Piotr stwierdził, że chce rzucić to wszystko w cholerę i przepisać swój majątek na jakiegoś losowego bezdomnego, no to bezdomny musiałby tę hipotekę spłacić. Pan Piotr oczywiście to mieszkanie może sprzedać, ale wcześniej musi ustalić warunki tej sprzedaży z bankiem, no bo to roszczenie hipoteczne jest widoczne w publicznie dostępnej księdze wieczystej, a to oznacza, że każdy potencjalny kupujący, a przede wszystkim też każdy notariusz o tym wpisie do hipoteki wie, czyli tego się przed bankiem nie da ukryć. Jeżeli chce się sprzedać mieszkanie z hipoteką, no to trzeba się podzielić pieniędzmi z tej transakcji. No i trzeci scenariusz, gdyby pan Piotr stał się niewypłacalny i gdyby komornik zlicytował jego majątek, no to dzięki temu wpisowi w hipotece bank miałby pierwszeństwo do
części pieniędzy, tej uzyskanej właśnie ze sprzedaży nieruchomości. No oczywiście są wyjątki od tej zasady, ale to już nie jest temat na ten film. Dobrze sobie to banki wykombinowały, no nie? Niby tylko ograniczone prawo rzeczowe, a nie pełna własność, ale jednak robi swoją robotę. Kliknij w miniaturkę po lewej stronie, żeby zobaczyć, jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym. No a przede wszystkim subskrybuj ten kanał, po prostu nie stać cię na brak wiedzy, którą się dzielę na tym kanale.